Mam dla was ciekawą propozycję. Dobijmy szybko 400 łapek pod tym filmem, a kolejny odcinek ciekawostek pojawi się szybciej niż przewidywałem. Wszystko w waszych rękach. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku ciekawostek. Dzisiaj poruszymy zagadnienie jednej z najbardziej przełomowych aktualizacji w Metin 2, która na zawsze odmieniła tę grę. Klasycznie poproszę was o łapkę i suba z dzwoneczkiem, a my w tym momencie zaczynamy. Materiał powstał we współpracy z Sudanem serwisu Balmora.pl. Metin 2 w roku 2010 był zupełnie inną grą niż to, z czym do czynienia mamy dzisiaj. Najwyższą mapą dostępną dla topowych leveli był Czerwony Las, zaś jedynym dungeonem oddanym do użytku gracza była Wieża Demonów, której wprowadzenie, problemy i bugi omówiłem dla was w jednym z ostatnich materiałów, zerknijcie jeżeli nie widzieliście. Brzmi ubogo, prawda? Metin w tamtych czasach miał swoją unikatową specyfikę. Dostęp do najpotężniejszych przedmiotów ukryty był za paywallem. Wrzucenie jakichkolwiek bonusów i miksowanie ich było bardzo drogie i nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Gra w tamtym czasie po prostu nie miała zbyt wiele do zaoferowania, ponieważ rozgrywka została zaprojektowana realnie jedynie do około 80-85 levela, a przypomnijmy, że maksymalnym poziomem możliwym do osiągnięcia w tamtym czasie był 99 level. Expienie powyżej 86 poziomu było po prostu katorgą. Gra nie oferowała graczom dedykowanego ekspowiska i trzeba było po prostu kombinować. Jedyną z opcji było piętro z kluczykami w Wieży Demonów, jednak sposób ten miał parę wad. Nie dość, że trzeba było dotrzeć do tego piętra pokonując wszystkie poprzednie, do tego łatwo było o wyrzucenie nas z dungeonu, czym ryzykowaliśmy konieczność poświęcenia kolejnych 30-45 minut, aby dojść do naszego celu. Nie mówiąc już o buffach, które wymagały od nas ciągłej atencji poprzez agresywne moby występujące w DT. W przypadku śmierci i pozostawienia jej na ziemi, po niedługim czasie znajdowała się ona w mieście, a w większości przypadków kończyło to naszą drogę na kluczyki w celu expienia, bo większość postaci bez aktywnego buffa nie była sobie w stanie expić tam efektywnie. W tamtym czasie ludzie expili w Czerwonym Lesie i był to najsensowniejszy wybór, ponieważ oprócz możliwości najszybszego expienia, po drodze spotykaliśmy metiny, z których dropiły niezwykle cenne peleryny, rękawice i pierścienie doświadczenia i było to niemal jedyne źródło pozyskania tych przedmiotów. Sama mapa oferowała nam parę spotów, po których musieliśmy się ciągle poruszać i zbijać respiące się moby, co było dość niewygodne i bardzo, ale to bardzo czasochłonne. I wtedy światem Metin 2 wstrząsnęło wielkie poruszenie. Zapowiedziana została wielka aktualizacja wprowadzająca nową mapę. Jej pojawienie poprzedził wypuszczony trailer, a gracze w domysłach oczekiwali jej wprowadzenia. Od 22 stycznia roku 2010 ze wszystkich potworów w grze gracze mogli zdobyć kamienie Glebch. Był to event zapowiadający wprowadzenie groty, który symbolizował proces zbierania przez graczy materiałów potrzebnych do wybudowania lokacji, jako była Atlantyda. 27 stycznia na PL-u został wprowadzony nowy NPC, który skupował kamienie w zamian za drobne upominki. Otrzymać można było kwiatki, miksturki i inne odpały. Legenda głosiła, że grota zostanie otwarta w momencie, gdy zostanie zebrana odpowiednia ilość kamieni gleb, jednak w rzeczywistości twórcy już z góry mieli zaplanowaną datę premiery nowej mapy. Około 2 tygodnie później grota została wprowadzona do użytku graczy. Niedługo potem, w drugiej aktualizacji, została dodana grota V2, a wraz z nią długo wyczekiwany kolejny dungeon w Metinie. Wielkie wyzwanie, jakie był Beran Setao, jednak od samego początku pojawiły się z nią pewne problemy. Komnata Smoka działała bardzo nietypowo. Na jednym kanale mogliśmy otworzyć zaledwie jedną komnatę na godzinę. Ponadto grupa, która ukończyła dungeon, musiała odczekać aż 4 godziny na ponowne wejście. Dlaczego tak postanowiono? Można tylko spekulować, ale prawdopodobnie wynikało to z braku możliwości technicznych pozwalających na ustawienie tego w inny sposób. Zmuszeni byliśmy do wydania krwistego kamienia poprzez wejście do groty, rajdu przez 2 pełne groty, co zajmowało około 10 minut, no chyba że goniliśmy do tego buffa, to przygoda trwała 2 razy dłużej. I to wszystko, aby spróbować wejść na dungeon, co niekoniecznie musiało się udać. Musieliśmy odczekać godzinę na kolejną próbę, albo 4, jeżeli udało nam się wejść. Mało w tym sensu i logiki. Na Smoka w ciągu godziny wejść mogła tylko jedna ekipa na serwerze, będąca ze sobą w gildii i znająca hasło ustawione przez lidera. Sam Smok nie był dungeonem w rozumieniu tego jako raid, była to oddzielna mapa, na której po wpuszczeniu nas pojawiał się Smok. Z uwagi na to, że nie był to raid, nie było możliwości, żeby korzystać z niego mogło kilka ekip w tym samym czasie. Jak dobrze wiemy, w Metinie jest to bardzo istotny aspekt. Każdy idzie na własny dungeon, nikt nikogo nie widzi. Tutaj nie było takiej możliwości. Kto pierwszy, ten lepszy. Beran Setao i jego chory system wejścia w dużej mierze zirytował graczy ze względu na potencjalny drop, jaki został do niego dodany. Oferował on drop nowych ulepszaczy, czyli łuskę smoka oraz smoczy szpon, które potrzebne były do przerbienia stalki na niebiankę, a oprócz tego nowe buty na poziom 65 do 75. Same kuliny jako wbudowany bonus dawały aż 20% bloku ciosu, co wśród niepełnych bonów w ekwipunku większości graczy dawało szansę na
na większą swobodę w starciu z mocniejszymi lokacjami. Oprócz tego buty euforii z szybkością zaklęć w tamtym czasie były idealnym wzmocnieniem zarówno dla postaci buffujących, jak i postaci magicznych. To sztuczne limitowanie sprawiło, że rywalizacja w PvP zmieniła się w rywalizację na szybkie palce i również na rywalizację na stworzenie jak najlepszego skryptu do ekspresowego wejścia na dungeon. Jednak gracze Metina, jak nieraz to mieli w zwyczaju, szybko zaadaptowali się do nowej sytuacji. Z dobrych rzeczy cała aktualizacja przyniosła nam walki o wróżkę czy możliwość wbicia 105 levela w taki cywilizowany już sposób. Aktualizacja z grotą wraz z zawartością przyniosła również długo wyczekiwany update ekwipunku. Po szaleństwie z broniami na 30 i 75 level zobaczyliśmy powrót do pierwotnych schematów i w ten sposób na serwer zawitały bronie oraz zbroje do PvP na 80 i 90 poziom, które skalowały się wraz ze zwiększającym się levelem postaci. Doprowadziło to do sytuacji, że wielu graczy po miesiącach, jak nie latach spędzonych na tamtejszym endgame'ie, musiało ruszyć kufer i wbić ten poziom, jeżeli mieli aspiracje do posiadania topowego ekwipunku. W tamtych czasach grota była naprawdę bardzo trudną mapą. Ciężko było się tam wybrać postacią bez kluczowych skilli na P oraz chociaż podstawowych bonusów w ekwipunku, co również miało swoje konsekwencje na rynku. Drastyczny wzrost cen można było zauważyć na itemach posiadających odporność na strzały, czyli na złotym naszyjniku i skórzanych kozakach, które łącznie dawały 30% odporności. Dorobić mógł się każdy, kto przypadkiem posiadał te bonusy, dobite również w zbroi. Sami gracze szybko zauważyli, że na spotach z Setao największy problem stanowią łucznicy z potężnym DMG, więc zakładając możliwie wiele odporności na strzały, ich hit był dość znośny. Wystarczyło szybko wybić wojowników i dzięki temu łatwo było ustać. O ile grota po wprowadzeniu była dostępna jedynie dla garstki, tak po roku około gracze dostosowali się do niej wystarczająco i nie stanowiła już wyzwania. Wprowadzone zmiany wniosły wiele nowości, urozmaicenia i ogólnie pozytywnych odczuć, jednak te negatywne aspekty tej aktualizacji przyniosły znacznie poważniejsze konsekwencje, których pozytywy nie były w stanie zakryć. Najboleśniejszą był fakt dodania do mobów w grocie broni na 75 level i od tamtego momentu Reaper przestał być ich jedynym źródłem. Nie muszę wam chyba tłumaczyć, jakie konsekwencje miało to wśród graczy farmiących unikatowe truciaki bezpośrednio ze szkatułki Reapera i co w niedalekim czasie stało się z ich wartością, taką już prawdziwą w PLN-ach. Jedna mała zmiana, która kompletnie zrujnowała midgame oraz istniejącą gospodarkę serwera. Dodatkowo bronie na 70 level, które również tam pozyskiwaliśmy, w dużej mierze przyczyniły się do napędzenia galopującej inflacji, przez co gracze z niższym levelem mieli jeszcze ciężej. Same zmiany zaszły również w secie misji od biologa. Aktualizacja przyniosła 2 dodatkowe zadania, jednak tym razem nie wykonywaliśmy już ich u biologa, a przenosiliśmy się do doliny, do Seona. Nie były to byle jakie misje. Po ich wykonaniu gra dawała nam mnogość wyboru. Spośród punktów życia, obrony i wartości ataku mogliśmy wybrać odpowiedni rozwój, jaki widzieliśmy dla naszej postaci. Odczuły to naprawdę mocno postacie magiczne, które z obu questów otrzymać mogły stałe 2100 peżeta. W dawnych czasach takie wartości stanowiły niemal 2 pełne itemy przeciętnej biżuterii. Cała reszta postaci oczywiście również nie była pokrzywdzona, dla nich dodatkowe 111 wartości ataku, gdzie analogicznie zbyt wiele źródeł rozwoju DMG nie było, nie dało się przejść obok takiego wzmocnienia obojętnie. Jednak więcej o samym biologu dowiecie się w jednym z przyszłych odcinków, a na dzisiaj kończymy. Koniecznie wbijcie na Discorda Metinowe aferki i Facebooka Metinowe ciekawostki, jeżeli poszukujecie jakiegoś kontentu dodatkowego. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!